Hejka, tutaj Remi z kanału Lilac Weeks i wiecie co, jest sobie sobota 1 grudnia. Ja tak sobie myślę, mam tyle rzeczy do zrobienia w ten weekend, w tym tygodniu. Jestem w klasie maturalnej, przydałoby się powtarzać do matury, przydałoby się przeczytać Chłopów albo 5 zaległych lektur szkolnych. I potem widzę filmik Sisi z kanału Problems of a Book Nerd z jej TBR-em na Queer Lit Readathon. I nagle mam ochotę wziąć udział w maratonie czytelniczym w środku tygodnia, w środku roku szkolnego, bo tak. Więc here we are. Tak, w tym filmie opowiem o moim TBR-ze na ten maraton, bo naprawdę to robię. W sensie, myślę, że nie będzie aż tak tragicznie, zwłaszcza, że 2 dni są w weekend. Maraton nazywa się Queer Lit Readathon i trwa od 2 grudnia do 8 grudnia. Czyli zasadniczo zaczynam jakby dzisiaj po północy, powiedzmy, bo jest sobota 1 grudnia. Kocham cierpienie. Więcej informacji znajdziecie w opisie, jakby linki do kanałów ludzi, którzy to stworzyli, link do Twittera, na którym również będą tam pisać różne rzeczy, w tym na przykład prowadzić takie sprinty czytelnicze. No ostatnio odkryłam, że ludzie tak robią czasami podczas maratonów i dla mnie to jest wild, że jakby wszyscy siadamy w tym samym momencie i czytamy ileś tam minut książki. Wow, niesamowite. Nie wiem, czy to będzie się dobrze przekładać na jakby, wiecie, strefy czasowe, ale zabawa. Co jeszcze musicie wiedzieć? Jest wybrana książka jako jakby grupowa książka do czytania i tą książką jest Girls of Paper and Fire chyba, ale ja nie mam dostępu do tej książki aktualnie i nie dałabym rady przeczytać jeszcze jednej książki, a nie chce mi się teraz jakby szukać jakoś super szybko, więc po prostu stwierdziłam, że no nie zrobię tego jednego wyzwania. Wyzwania ogólnie mam podane jakby w postaci planszy do bingo, co jest jakby fajne i w ogóle, tylko że ja nie wiem jak działa bingo, więc po prostu wybrałam kilka rzeczy, które jestem w stanie spełnić. Bo w bingo chyba trzeba ułożyć jakiś wzorek czy coś takiego, a ja nie wiem jak to zrobić i jakoś tak mi nie pasuje, zwłaszcza, że ta plansza jest 4×4, a większość z tych planszy, które są w internecie jest chyba 5×5 albo w ogóle jakoś więcej, więc ja nie wiem jak to się przekłada, nie rozumiem bingo. Czy ktoś mi wyjaśni jak działa bingo? Nie? Okej, dzięki. Więc ogólnie przepisałam sobie te plansze do bingo, wypisałam sobie wszystkie książki, do których jakby mam dostęp queerowe i jeden audiobook, który wiem, że chcę przeczytać w tym tygodniu. No i mam tutaj zaznaczone te, jakby w sensie, no tego nie widać, ale ja to widzę, że mam zaznaczone te wyzwania, które jestem w stanie spełnić i chyba po prostu zrobię tyle, na ile jestem w stanie. W sensie, wiecie, po prostu przeczytam te książki, które sobie wybrałam i o których zaraz wam opowiem, które odpowiadają właśnie tym kategoriom. Bardzo podoba mi się jakby dobór tych kategorii, bo nawet jakby ja kiedy szukałam książki, którą mogłabym przeczytać wśród swoich, zwróciłam uwagę na rzeczy, na które inaczej nie zwróciłabym aż takiej uwagi. Na przykład zwróciłam uwagę na to, czy książka jest przetłumaczona, albo czy autor jest biały, czy jednak nie biały. Więc myślę, że to jakby też poszerza mi trochę horyzonty i sprawia, że zwracam uwagę na takie rzeczy. Mam tutaj 2 książki fizyczne oraz powieść graficzną i wybrałam też jednego audiobooka. Zacznę od książki fizycznej, która leży na górze. Jest to Little and Lion autorstwa Brandy Colbert. I tak, to jest na pewno do kategorii nie autor. Ogólnie nie powiedziałam tego. Zalinkuję wam w opisie te plansze do bingo, żebyście mogli jakby śledzić, jakie są kategorie i w ogóle i patrzeć, co ja tam sobie wybrałam do czego. Więc jest kategoria nowy dla Ciebie autor, czy nowy autor, no i ja wybrałam tę książkę, no bo nie czytałam nic tej osoby. Wiem również, że w tej książce jedna z postaci, chyba Suzette, tak mi się wydaje, jest czarnoskóra i tak samo autor, czy autorka, nie wiem, nie sprawdziłam. Nie rozumiem. Fajnie, dobrze, Remi, że wiesz, że jest czarny, a nie wiesz, czy to great. Nie, po prostu, wiecie co, korzystałam z takiej stronki, którą też wam zalinkuję w opisie, na której jakby można wyszukać książki pod względem na przykład reprezentacji i tego, czy jest reprezentacja, załóżmy Own Voices, albo czy postać jest czarnoskóra, albo coś takiego, więc po prostu jakby przez to wyszukałam i wiem, że Brandy Colbert ma czarną skórę, ale tak ogólnie to wiecie, I don't even know their pronouns, so like I'm shit at this. Oraz wyczytałam właśnie na tej samej stronce
że jeden z głównych bohaterów, bo ogólnie to jest chyba o rodzeństwie, coś takiego, albo o jakiejś takiej parze ludzi, nastolatków, którzy są bardzo blisko. I chyba jest z dwóch perspektyw, tak mi się wydaje. W każdym razie na pewno jest dwójka głównych bohaterów, właśnie Suzette i Emil, czy Emil. I ten Emil ma jakąś tam chorobę, nie pamiętam nazwy, bo tłumaczenia są trudne i mój mózg nie działa. Jest godzina 17:19, na dworze jest ciemno, jeszcze nie wypiłam dzisiaj kawy, okej. Tak, znalazłam na tej stronce tę książkę pod kategorią Disabled Main Character, więc uznaję, że mogę uznać sobie tę kategorię w bingo do Queer Lead Readathonu. I to by było na tyle z kategorii, do których dobrałam tę książkę. Bardzo jestem podekscytowana swoją drogą, bo słyszałam tylko dobre opinie o niej i wydaje się naprawdę super i dostała też Stonewall Book Award, więc I'm excited, bitch. Myślę, że też fajnie, że czytam ją podczas maratonu, bo nie wiem, kiedy tak normalnie bym się za nią zabrała. A to jakby właśnie to, że muszę dobrać sobie książki do konkretnych kategorii, jakby sprawia, że wow, teraz przeczytam tę książkę, że jakby podejmuję rzeczywiście te akcje do czytania. Następna książka, którą tutaj mam, to Alan Cole nie jest tchórzem i są kategorie middle grade. Czy middle grade się jakoś tłumaczy na polski? Bo ja nie wiem, bo to jest jakby powiedzmy do gimnazjum, czy jakby takich młodszych nastolatków. Ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, bo co, powieść gimnazjalna? Nie ma już gimnazjum. Gimnazjum nie istnieje. Czy powieść gimnazjalna też już nie istnieje? A może to w ogóle nie jest nawet jakby gimnazjum, tylko jeszcze takie, wiecie, 6., 5. klasa? Nie rozumiem. Nie wiem, jak działają nazwy jakby book genres. Nie potrafię mówić po polsku. W każdym razie, tak, to mi spełnia tę kategorię middle grade oraz przetłumaczona powieść, bo jest po polsku, wow, shocking. Cieszę się, że wybrałam tę książkę, bo jest to właśnie, no powiedzmy, jednak dla trochę młodszego czytelnika, jest, wiecie, no po prostu współczesna młodzieżówka, obyczajowa, więc nie jest też jakoś super skomplikowana pewnie, jakby jeżeli chodzi o, wiecie, świat i w ogóle. No nie jest super długa i no myślę, że po prostu szybko to przeczytam, co jest jakby jak najbardziej na plus, biorąc pod uwagę to, że będę jakby brać udział w tym maratonie podczas normalnego szkolnego tygodnia i zdechnę. I kolejna książka, którą tutaj mam, to powieść graficzna pewnego lata, więc to mi właśnie spełnia jakby kategorię powieść graficzna. Teoretycznie mogłoby spełniać przetłumaczoną książkę, bo również jest po polsku. I tak to w sumie wszystko. Również wybrałam tę kategorię i jakby tę książkę specjalnie dlatego, że wiem, że jakby czytanie powieści graficznej na pewno jakby przyspieszy mój proces czytania podczas całego tego tygodnia, bo tak, no po prostu wiem, że będę potrzebować czegoś, co się szybko czyta, a nie czegoś, co ma 1 000 000 stron i zajmie mi 8000 godzin. Tak, excited to read this. Chciałam to przeczytać od lat i potem się dowiedziałam, że wyszło po polsku jakoś niedawno i kupiłam ją tak po prostu bez powodu, tylko dlatego, że potrzebowałam tej powieści graficznej w moim życiu i nie mogę sobie czekać, aż ją przeczytam. I ostatnia rzecz, którą mam Wam dzisiaj do pokazania, jakby którą spróbuję przeczytać w przyszłym tygodniu, to jest audiobook The Lady's Guide to Petticoats and Piracy Mackenzie Lee. Jest to książka opowiadająca o przygodach siostry Montiego z książki The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Naszą główną bohaterką jest Felicity, która jest jakby ogólnie gdzieś na spektrum aseksualności i aromantyczności, więc spełnia mi też właśnie kategorię Ace Spectrum oraz spełnia kategorię Historical Fiction, bo jakby akcja książki, akcja tych obu książek to jest XVIII wiek. Bardzo podobała mi się poprzednia książka Mackenzie Lee, której słuchałam, więc myślę, że ta również mi się bardzo spodoba, więc również spełnia mi to kategorię 5-star prediction, chociaż myślę, że jakby Little and Lion oraz Pewnego lata również mogą się podciągać pod tę kategorię, bo jestem bardzo podekscytowana na wszystkie 3 te książki. Od Alana Cole'a nie wymagam aż tak wiele, bo jakby, no umówmy się. I tak, właściwie to zaczęłam już słuchać audiobooka The Lady's Guide to Petticoats and Piracy dzisiaj na spacerze z psem i zaraz Wam powiem, ile odsłuchałam. Dokładnie 13 minut, więc myślę, że jakby wciąż mogę to podciągnąć jako książkę, którą w całości przeczytam w przyszłym tygodniu. Lubię mieć audiobooki podczas właśnie jakby maratonów czytelniczych i w ogóle kocham audiobooki, to jest po prostu moja miłość. Bo mogę na przykład, wiecie, sprzątać w domu i wciąż wypełniać zadania do maratonu czytelniczego, co jest w ogóle magiczne i niesamowite i tak trzeba żyć.
Więc bardzo się cieszę, że akurat też mi się tak ładnie wpasowuje w tę kategorię, bo no zaczęłam tę książkę dzisiaj. Szczerze to nie sądzę, żebym miała jakby zbyt dużo czasu, żebym jakby skończyła te książki przed czasem, ale jeżeli tak będzie, to będę Was informować we vlogu i no dam też znać, czy postanowiłam przeczytać coś nowego, coś jeszcze do tego maratonu, ale bardziej prawdopodobne jest to, że albo zdążę na styk i będę w następną sobotę do północy po prostu siedzieć i czytać, albo że się poddam w połowie czy coś takiego. Wiecie, życie jest trudne, ja jestem w klasie maturalnej, mam we wtorek sprawdzian czy kartkówkę z matmy, czy może w poniedziałek. Nie rozróżniam dni tygodnia, kochani, ja już nie wiem co się dzieje, czasoprzestrzeń mi się zaburzyła tak porządnie i już nie rozumiem jak działa cokolwiek, ale będę czytać książki. Wiecie co jest najśmieszniejsze, że ja tak naprawdę nie mam ochoty na jakby powieści obyczajowe, mam ochotę na fantastykę teraz i dzisiaj zaczęłam Tusz Alice Broadway i też myślałam nad tym, żeby jakby w bliskiej przyszłości zacząć Marzyciela i Wieżę Świtu i Opowieści z Narni, a tymczasem biorę udział w maratonie, do którego dobrałam same książki, które są albo jakby historyczne, albo po prostu współczesne i obyczajowe, więc tak działa podejmowanie decyzji XD. No dobra, koniec tematu. Dziękuję za uwagę. Serduszko. Nie ma chyba wymaganej ilości książek czy stron do przeczytania podczas tego maratonu, więc myślę, że nawet jeżeli Wy teraz postanowicie wziąć udział w tym maratonie i przeczytać choćby jedną książkę, to wciąż się liczy i dajcie mi znać, jeżeli się nad tym zastanowicie. A pamiętajcie, żeby odwiedzić wszystkie te stronki związane z tym maratonem, zwłaszcza kanały na YouTubie twórców, bo na przykład Adriana jest super, więc polecam serdecznie i tak, do zobaczenia w kolejnym filmie i mam tyle rzeczy do zrobienia. Chryste. Dobra, nieważne. Do widzenia, cześć.